Nazwę kiedy wymyśliłyśmy? Jak ubijałam kotlety, tak. I mówiliśmy tak, to jest fitness i to jest skakanie. To musi być bardzo proste, to musi przemawiać Coś z jumpem, coś z fitnessem, fit wyszło fit and jump. Myślę, że jak najbardziej dobrze mieć taką bardzo pozytywną energię również w biznesie, chociaż musimy zaznaczyć, że przy wyborze na przykład kampanii i działań biznesowych na pierwszym miejscu jest głowa i rozsądek, bo my jesteśmy bardzo energiczne, bardzo emocjonalne i często dyktuje nam różne rzeczy w życiu serce, natomiast tutaj myślę, że mocno stąpamy po ziemi i tak w biznesie konkretnie podchodzimy do różnych rzeczy i patrzymy długofalowo. Tak, jednak w samym powiedzeniu, bo życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać, dla mnie w tym wszystkim najważniejsza jest odwaga. Odwaga w wyznaczaniu sobie celów i odwaga, żeby je osiągać i żeby iść po swoje i zdecydowanie trzymamy się tego. Tak. I jedna z najodważniejszych decyzji w naszym życiu była o tym, że wyprowadzamy się z Trzemeszna do Łodzi, idziemy na studia. My miałyśmy bardzo ciężką sytuację finansową, więc u nas to się wiązało z tym, żeby postarać się o stypendium socjalne, żeby postarać się o kredyt studencki, żeby postarać się o pracę w międzyczasie, bo wiadomo, że jak są studia dzienne, to nie jest takie łatwe, żeby pracować i zarobić takie pieniądze, które pomogą Ci w utrzymaniu. Żeby, jak to się mówi, wiązać koniec z końcem. Tak. Bo takie były pierwsze miesiące, może nawet pierwsze lata w Łodzi, że I same zbierałyśmy na czynsz, tak, ale... i same je określamy, że smarowałyśmy chleb nożem. Bo Tak, no takie czasy studenckie, natomiast uważamy, że to nas bardzo zahartowało, dodatkowo bardziej doceniamy to, co jest teraz. I jak Milena stworzyła program treningowy, jak zaczęliśmy prowadzić te treningi, zaczęliśmy je reklamować i zaczęli przychodzić do nas ludzie, okazało się, że te chińskie trampoliny nam zrobiły... Zepsuły się. I wtedy, na całe szczęście, wpadliśmy na pomysł, że skoro jest takie zainteresowanie, to dalej pójdzie, nie mamy sprzętu, zróbmy swój sprzęt. Zaczęliśmy współpracę z różnymi uczelniami tutaj, z ortopedą. Ja to testowałam, zanim ludzie na tym skakali, to ja na tym skakałam. Mówię, trochę za twardo, ortopeda też, poluzujmy gumy i stworzyliśmy swój własny sprzęt, który później miał oczywiście certyfikat i tak dalej. Bardzo ważne, że miałyśmy łeb na karku, nie zrobiłyśmy czegoś takiego, że nie sprzedałyśmy po prostu sprzętu i powiedziałyśmy, no to macie sprzęt, tylko zróbmy z tego markę, zróbmy licencję, zróbmy know-how, zróbmy zdjęcia, zróbmy muzykę, zróbmy szkolenia, zróbmy coś takiego, jak jest sieć fast foodów, to my będziemy mieć sieć klubów Fit and Jump. Więc żeby być klubem Fit and Jump trzeba było spełnić 3 warunki, czyli trzeba było wyszkolić u nas instruktorów, trzeba było mieć nasz sprzęt, nasze trampoliny produkowane w Łodzi i trzeba było opłacać taką miesięczną opłatę, w związku z którą mieli dostęp do ogromnej bazy materiałów marketingowych. To dla tych ludzi było ogromnym ułatwieniem. I ja zawsze mówię, że to była też taka nasza trampolina finansowa, bo jednak z tego momentu, gdzie było ten 300 zł kredytu i ojejka, jak to będzie, nagle my zaczęłyśmy dla nas zarabiać bardzo duże pieniądze. I tak się zaczęły też nasze działania później w sieci, bo było coraz głośniej o jakichś siostrach, które skaczą. Ale te siostry niektórym się spodobały i też znalazłyśmy swoją drogę w tym internecie. Tak, miałyśmy sporo błędów, przede wszystkim jeżeli chodzi o umowę, o zawarcie umowy z osobą, która kupuje od nas trampoliny i zaczyna prowadzić zajęcia pod naszym logo. Więc my bardzo chciałyśmy, żeby te zajęcia były podobne wszędzie. Najbardziej nam zależało na tym, żeby były ćwiczenia wykonywane poprawnie. Bo jak ktoś sobie zaczął samowolkę robić i dziwne, niekoniecznie dobre ruchy dla naszego ciała, szczególnie kobietom po ciąży i tak dalej, to nam się zapalała czerwona lampka, że halo, halo, ale Pani Kasiu, tak nie ćwiczymy, Pani też pracuje na górę i mnie ten jump. Trampoliny myliły się po prostu z takim atrybutem dziecka i próbowali skakać byle jak, byle dla fanu. A jednak trampolina to jest przyrząd, który jest bardzo fajny dla naszego ciała, bo on amortyzuje nasze stawy i jakby odciąża. I to było cudowne też dla osób z dużą nadwagą, bo osoby, które są z dużą nadwagą, mają problemy z bieganiem i tym podobne, a nagle trampolina to było ich odkrycie. Mamy rekordzistki, które u nas na zajęciach schudły 40-50 kg, więc to jest po prostu totalna zmiana całego życia. Już jakby nie tylko fizycznie, ale psychicznie człowiek się zmienia. Odpowiadając na to pytanie, to źle sformułowane były nasze umowy, że my nie mogłyśmy za bardzo egzekwować niektórych rzeczy, które chciałyśmy, aby się wydarzyły. Bo nagle było, ale nie ma tego w umowie. No oczywiście, że zaczynają się później już rozmowy takie trochę lekceważące, ale nie widziałam w umowie, że ja nie mogę tego zrobić, to sobie te trampoliny przemalowałam. Mówimy, Fit and Jump to jest czarny, niebieski, musimy zastrzec, więc miałyśmy bardzo dużo błędów. Ale myślę, że też bym zaliczyła do błędów to, że niepotrzebnie straciliśmy bardzo dużo czasu, bardzo dużo nerwów, bardzo dużo pieniędzy na
opatentowanie naszego sprzętu, po czym się okazało, że ten patent tak naprawdę możemy wrzucić do kosza, ponieważ okazuje się, że wystarczy, że zmieni się 30% i już ten patent jest nieważny. Tak, a 30% to może być kolor, zgięcie ramki, kolor gumy, koniec. Tak, i na przykład wydłużenie nóżki o 1 cm. I tak się działo. I się okazuje, że po prostu straciliśmy za dużo czasu na to wszystko ja myślę, że to jest ważny temat, te błędy, bo to może komuś pomóc. Jeszcze jeden błąd taki, że nie potrafiłyśmy na początku delegować zadań i myślałyśmy, że wszystko zrobimy najlepiej. Od odbierania telefonów od pani Haliny na zajęcia jutro o 20, przez rozmowę z telewizją, że jutro jesteśmy na wywiadzie. Przez rozmowy z klientami biznesowymi, którzy chcą kupić trampoliny, przez tak naprawdę robienie wszystkich sesji zdjęciowych, ale też planowanie, robienie wszystkich stylizacji, jakby kompleksowo od początku do końca robiłyśmy wszystko i my się trochę zajechałyśmy na początku. Trzeba przyznać, że gdybyśmy potrafiły przemęczone. delegować i oddawać się zadaniom komuś innemu, kto potrafi odpisać maile, wysłać ofertę biznesową czy zapisać kogoś na zajęcia, to pewnie zajęłybyśmy się tymi marketingowymi rzeczami, tak? Ale no, uczymy się na błędach. Przede wszystkim bardzo selektywnie podchodzimy do nowych działań, nowych współprac. Uważamy, że mniej, ale konkretnych znaczy lepiej, niż się tak rozdrabniać i znów od rana do wieczora robić 1000 rzeczy naraz. Więc uczymy się tego i uczymy się tego, żeby delegować te zadania, żeby ktoś nam przygotował rzeczy na przykład pod sesję, tak? A nie, że u mnie w moim przypadku bardzo się rozwinęła pewna cecha, moja siostra jeszcze nad tym pracuje, czyli asertywność. I w tym momencie tak naprawdę my wypracowałyśmy sobie bardzo fajną pozycję marketingową, szczególnie na rynku łódzkim i jest ogrom osób, ogrom firm, które chciałyby z nami współpracować i moja siostra czasami ma problem, żeby po prostu odmówić, bo jest przykro. Głupio, jest przykro, ona by chciała wszystkim pomóc, a tak też się nie da. Na szczęście wtedy często wkraczam ja i mówię, no bardzo mi przykro, ale niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Uważam, że zaczęłyśmy w bardzo dobrej kolejności. Najpierw coś zbudowałyśmy, stworzyłyśmy, pracowałyśmy, a później to przedstawiałyśmy w internecie. Czyli tak jak i my selektywnie podchodzimy do wyboru jakby różnych współprac, w które wchodzimy, tak samo jeżeli ktoś ma profil firmowy, jeżeli rozwija jakąś firmę, to też selektywnie powinien podchodzić do ludzi, z którymi współpracuje, żeby odbiorcy danego kanału, z którym są po tej współpracy, byli także potencjalnymi ich odbiorcami, żeby to wszystko było przemyślane. Tak, ale odpowiadając na pytanie, uważam, że teraz każda marka powinna działać w internecie, szczególnie w czasach pandemii, gdzie nie zawsze mamy ten kontakt z klientem fizyczny, nie ma targów, to jest odwołane, to jest odwołane, musimy gdzieś się pokazać, więc tak, natomiast żeby nie powiedzieć, że tylko będę w internecie i nic innego nie będę robić, absolutnie nie. My jakby wiemy, co możemy pokazać w tym internecie, natomiast robimy też inne rzeczy. Uważamy, że trzeba mieć różne źródła utrzymania. Tak uważamy, znaczy, że... My z Mileną jesteśmy akurat tak wychowane, że my cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy strach przed tym, że może nie obniżeniem, nawet nie chcę powiedzieć standardów, ale jakby obniżeniem tego, co w tym momencie mamy. My mamy coś takiego, że po prostu boimy się, że możemy wrócić do starych czasów, więc mamy bardzo dużo różnych kwalifikacji, bardzo dużo różnych umiejętności, rozwijamy się na wielu szczeblach, żeby zawsze mieć alternatywę. Jeżeli to nie pójdzie, to zajmę się tym, ale to po prostu jest chyba nasza głowa i takie nasze niektóre blokady i strach przed... Ja uważam, że tutaj najważniejsza jest chyba taka pokora. My nie mamy czegoś takiego, że o, teraz mamy super na Insta, to już tak będzie całe życie. My wiemy, że albo za miesiąc to mogą uciąć, albo za 5 lat, może 15, ale będzie moment, że tego po prostu nie będzie. To też są trendy. Teraz nas to interesuje, zaraz będzie inna platforma, bądź w ogóle nie będzie takiej przestrzeni w internecie socialowej. Nie wiemy, co się może wydarzyć, to jest jedno. Druga rzecz, też staramy się mądrze gdzieś tam pracować z naszymi pieniędzmi. Jeżeli już je mamy, to nie mamy czegoś takiego podejścia, że torebeczki, kosmetyki. Nie, raczej jesteśmy takie, że pomyślmy może o jakiejś nieruchomości. Może to jest bardziej pewne niż trzymanie pieniędzy. I dyskutujemy na ten temat, mimo że ktoś może pomyśleć, zaraz dziewczyny będą gadały o Instagramie tylko, to rzeczywiście na przykład to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to jest jakaś taka nasza inwestycja. I chcemy się rozrastać w Łodzi, więc myślimy gdzieś tam dalej o czymś kolejnym. No ale pomysłów jest cały czas bardzo dużo. My każdego dnia podamy jakieś pomysły i zastanawiamy się, zrobimy to na pewno, tylko kiedy i to sobie ustalamy jakoś w czasie i bardzo polecamy ludziom po prostu mieć plany i marzenia i cele. Ja do Łodzi przyjechałam pierwsza i zawsze chciałam się ruszać, tańczyć, być na scenie. I tańczyłyśmy z Iloną w zespole kilkanaście lat w naszym Trzemesznie. W związku z tym dalej poszłam w tym kierunku i znalazłam w Łodzi studia choreograficzno-taneczne. Dlatego Łódź, ponieważ tylko i wyłącznie w Łodzi były studia choreograficzno-taneczne. To była taka specjalizacja, natomiast kierunek to było kulturoznawstwo. Zaraz potem robiłam magisterkę, na luzie powiem, kultura fizyczna i zdrowotna. Tak. Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, Uniwersytet Łódzki. Teraz później się Ilona przeprowadziła do Łodzi. Tak, ja wybrałam studia dziennikarskie i public relations i rzeczywiście poczułam to,
to dziennikarstwo to był jednak mój klimat. Robiłam projekty niesamowicie dobre. Do dzisiaj mam, nawet jakiś czas temu dostałam maila od mojego wykładowcy, gdzie minęło już bardzo dużo lat, że nadal nikt nie przebił mojego projektu, więc to super cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o typowo naszą pracę o Fit and Jump, to rzeczywiście tak się złożyło, po prostu może tak miało być, że ja zajęłam się tą stroną fitnessową, trenerską i miałam kompetencje do tego, a nie nagle zróbmy coś tam, bo sprzedamy to, a Ilona po swoich studiach też tworzyła różne, czy to plakaty, grafiki, sesje zdjęciowe, wiedziała gdzie, jak uderzyć marketingowo, więc połączyłyśmy siły. My mamy nasze życie w naszych rękach i jakby same decydujemy o tym, co, kiedy i jak zrobimy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to jest tylko i wyłącznie nasza wina i możemy z tego wyciągnąć lekcje. Mamy też większą motywację do tego, żeby działać, bo działamy dla siebie. Tak, i daje nam to ogromną niezależność, a uważam, że to jest najważniejsze. Nie czujemy się związane, nie czujemy się sterowane w jakiś sposób przez kogoś. W naszej branży też bardzo często ludzie mają menadżerów, którzy w jakiś sposób sugerują, co się powinno, czego się nie powinno. Ja myślę, że ta nasza prostota pozytywna wynikająca z tego, że pochodzimy z mniejszej miejscowości, że mamy te wartości, jakie mamy, są wdzięczne, fajne i takie proste i tego nie chcemy zmienić, dlatego trzymamy wszystko w naszych łapach i tak będzie do końca, ale co możemy polecić ludziom, jeżeli chodzi o internet, w którym bardzo siedzimy, można tam popełniać błędy, to nie jest wstyd, można wstawiać źle te posty, o złych porach, na tym się uczymy, to jest darmowe, za to nie płacicie, skoro macie fajny produkt, usługę, idźcie w to jest za darmo. Nic na tym nie stracicie, a możecie naprawdę sporo zyskać, bo skoro nam firmy płacą za to, to musi im się to jeszcze opłacić, że jeszcze muszą zarobić, to jest to chyba fajna odpowiedź, nie? Tak, jednak pamiętajmy tutaj o słowie klucz, czyli systematyczność. Jeżeli już to robimy, to trzeba być systematycznym, bo bez tego to w ogóle nie ma sensu. To prawda, to prawda. Więc my tak naprawdę jak mamy wakacje, wyjazdy, wakacje, to i tak jesteśmy w sieci aktywne, ale z drugiej strony wyjeżdżamy bardzo często, a nadal jesteśmy w pracy i nas to cieszy, że możemy pracować pod palmą. O, tak.